Dziś pokażę, jak uruchomić PHP Unit w nowym projekcie PHP. Same podstawy. Do dzieła. Najpierw sprawdzamy, czy mamy zainstalowanego PHP. Ja mam 7.4 i Kompozera. Potem tworzymy pusty katalog projektu i odpalamy w nim nowy projekt Kompozera komendą composer init. Z tych wszystkich pytań zadanych przez Kompozera obchodzą nas tylko zależności deweloperskie. Tutaj wyszukujemy PHP Unit i ze wszystkich propozycji wybieramy PHP Unit. Zatwierdzamy także dodanie PS4 Autoload, żeby mieć dobre namespace. Potwierdzamy plik composer.json, ale jeszcze go nie instalujemy, bo trzeba tam coś dopisać. Od razu utworzymy sobie nowy katalog na testy i teraz otwieramy projekt w dowolnym edytorze, np. PHP Storm. Mamy tutaj katalogi projektu i testów oraz plik composer.json. Tutaj ustawiamy namespace'y dla projektu. Namespace app będzie wskazywał na katalog src oraz namespace'y dla testów app tests będzie wskazywał na katalog tests. Ten plik jest już gotowy do instalacji. Uruchomię sobie terminal, tylko ja sobie lubię go mieć na pełnym ekranie jako kartę. No i piszemy, instalujemy Composer install. Wszystko się ładnie zainstalowało. Mamy katalog vendor, a w nim PHP Unit i plik PHP Unit, który właśnie będziemy uruchamiać. W nim są wszystkie testy. Kopiuję sobie ścieżkę do tego pliku i wklejam w terminalu i uruchamiamy to w taki sposób z tego miejsca, a nie ze środka folderu. Pliczek się ładnie odpalił, pokazał nam pomoc. Wersja jest 9 u mnie, dla PHP 8 jest 10. A dlaczego pokazuje pomoc? No bo nie wie, gdzie są pliki testowe i trzeba stworzyć plik konfiguracyjny. Kopiuję sobie tą komendę i odpalam jeszcze raz poprzednią z tym parametrem. Wszystkie pytania zatwierdzamy Enterem i utworzył nam się ładnie plik PHP Unit XML. Tutaj dużo konfiguracji jest nam niepotrzebnych, bo jesteśmy początkujący, to kasujemy to i zostawiamy tylko to, co jest potrzebne na start. Ten wpis wskazuje nam na katalog testów, a ten na pliki źródłowe. No i fajnie. Odpalamy jeszcze raz PHP Unit, tym razem z załadowaną konfiguracją i tym razem zadziałało. Tylko że nie znalazł żadnych testów, ale już działa. Jest git. I już możemy testować. Ale co by tu przetestować? W wielu aplikacjach należy się zarejestrować, aby z nich korzystać. I my tutaj będziemy testować imię użytkownika. W katalogu src tworzymy nową klasę użytkownika, user, dodajemy prywatne pole name i tą właśnie zmienną będziemy testować. Jej wartość będziemy nadawać przez konstruktor, więc tworzymy konstruktor, a żeby móc pobierać jej wartość, tworzymy gettera, metodę getName. Teraz utworzymy sobie plik testów przez generator. Tutaj zwracamy uwagę, czy namespace'y się zgadzają. U nas wszystko gra. Utworzyła się ładnie klasa testowa wraz z metodą testową. Nazwy metod testowych powinny wyraźnie mówić, co robi dany test. W tym przypadku będziemy sprawdzać, czy imię jest stringiem. Tutaj ładnie klasa testowa zaimportowała już naszą klasę user, więc tworzymy sobie obiekt user i do konstruktora przekazujemy to imię.
Pobieram sobie to imię do zmiennej, oczywiście tylko dla czytelności. No i wywołuję pierwszą asercję, czyli metodę dostarczoną przez PHP Unit. This wskazuje nam właśnie na klasę testu. Piszę assert i tutaj mi PHP Storm ładnie podpowiada assert is string. Ta metoda testowa przyjmuje jeden parametr stringa, właśnie to nasze imię, i sprawdzimy sobie, czy to imię Jarek jest stringiem. Przechodzimy do terminala, odpalamy test i test jest OK. Imię Jarek jest stringiem. Może by warto coś zepsuć, czy to działa? Spróbujmy przekazać nulla. I co się stanie? No, mamy błąd. Failed asserting that null is type of string, czyli null nie jest stringiem. Tutaj ładnie pokazuje, gdzie jest błąd w tej linii i trzeba to naprawić. Idziemy do klasy user i spróbujmy to jakoś naprawić. Może otypowanie argumentu konstruktora pomoże. Odpalam test. No i niestety jest jeszcze gorzej niż było. Nie dość, że test nie przechodzi, to jest jeszcze błąd PHP. Nie można podawać nulla, jeśli oczekujemy stringa, a z null save operatorem już jest lepiej, nie ma przynajmniej błędu PHP. Więc trzeba to po chamsku tutaj naprawić. Jeżeli przyjdzie null, to dajemy pustego stringa. To powinno załatwić sprawę. Odpalamy testy na nullu i tak, test jest OK. Teraz napiszemy test, który będzie sprawdzał, czy imię nie jest za krótkie. Imię będzie musiało mieć więcej niż 3 znaki. Robię drugą funkcję testową w tej samej klasie. Test getName length should be greater than 3. Skopiuję sobie tworzenie obiektu i teraz trzeba wymyślić, jak sprawdzić długość imienia. Tworzę sobie zmienną o nazwie expected i nadaję jej wartość 3 oraz drugą zmienną actual, której będzie długość naszego imienia zwrócona przez PHP-ową funkcję strlen. Zauważcie, że funkcja strlen przyjmuje stringa, a zabezpieczyliśmy już to w poprzednim teście. I szukamy sobie teraz kolejnej asercji assert greater than. Jako pierwszy argument przyjmuje ona zmienną expected, a jako drugi actual. Co za przypadek. Mamy teraz dwie funkcje testowe i obu przekazujemy nulla. Zobaczymy, co się stanie. Odpalamy test. Zostały odpalone dwa testy, ale był tylko jeden failure, czyli pierwszy test był OK, a drugi nie. 0 nie jest większe niż 3, czyli nasz test dobrze liczy. A teraz podajmy jakieś prawdziwe imię, Ola, która ma 3 znaki, odpalimy. No i widać dalej błąd, że 3 nie jest większe od 3. No i fajnie. Możemy teraz sobie sprawdzić jeszcze dłuższe imię. Olaf. Tak jest. Odpalamy. I teraz nasze testy przechodzą. Więc testy są zajebiste. Mamy pierwszy test, który nas zabezpiecza przed nulem i robi stringa, i drugi test, który liczy minimalną długość imienia. Także zapraszam do subskrypcji i cześć.